Witam Państwa niezwykle serdecznie, a ze mną już poprzez łącza Zoom niezwykły gość w naszym programie, pan poseł Grzegorz Braun. Dzień dobry panu. Kłaniam się, szczęść Boże, pozdrawiam z miejsca mojej pracy dorywczej ze Strasburga. No, na razie jeszcze, mamy nadzieję, nie został pan pozbawiony immunitetu, choć piekło szczaki już tam do tego... Panie redaktor, zostałem tyle razy, że sam nie zliczę. Tutaj w Parlamencie Eurokołchozowym chyba trzeci raz już rusza ta procedura, a raz już została doprowadzona do końca, który umożliwia prokuraturze kraju kończenie śledztwa i przedstawianie sądowi aktu oskarżenia w tej sprawie hanukowej, już zdawałoby się zamierzchłej, bo z początków 2024 roku, a tu tymczasem sprawa oleśnicka, no bo wiadomo, że sądzić trzeba obrońców życia, a nie morderców. Pani Gisela Mengele chodzi, jak to mówią przestępcy, po wolności, a ścigani są moi przyjaciele. No i ja także tu jestem na tym pasie transmisyjnym podawczym, właśnie ta procedura immunitetowa, a ta jeszcze nie dobiegła końca, a tu już nowy wniosek złożony, to w sprawie moich strasznych myślozbrodni, no i mojego dopytywania o standardy historyczno-naukowe, standardy badawcze w opisie zbrodni niemieckich czasów II wojny światowej. Czyli to dla pana nie pierwszyzna, czeka pan spokojnie na kolejne działania Europarlamentu. Ja w tak, bo międzyczasie, ja jestem już, zanim mnie tu wzięła na warsztat pani przewodnicząca Meloni, no to przecież zostałem przećwiczony przez panią marszałek Witek i pana marszałka Hołownię, więc ja jestem, można powiedzieć, no tak, doświadczony w tych sprawach, to znaczy moje doświadczenie podpowiada mi, żeby specjalnie się tym jakoś nie ekscytować. Trzymamy kciuki oczywiście i tytułem wyjaśnienia no, życzymy panu też dużo zdrowia, bo na naszym kanale pierwszy raz występuje pan z nową ozdobą twarzy. No jest to element pana cierpienia, jeśli mogę tak powiedzieć, no, element walki z chorobą. Słyszeliśmy o pana kłopotach z jednym z oczu, z jednym okiem. No i życzymy też panu dużo zdrowia w imieniu wszystkich widzów, którzy o to zdrowie pana w naszej telewizji bardzo pytali. Dziękuję. Już więcej tego zdrowia niż jest, to już raczej nie będzie. Bardzo dziękuję za życzliwe słowo. No po prostu tak się zdarza. Wie pan dobrze, że pojawiam się tylko z opaską na lewym oku, a przecież mógłbym mieć drewnianą nogę, prawda? Jeśli trzyma krytyki memów, które pojawiły się w sieci i które oczywiście, zważywszy oczywiście okoliczności, no naprawdę dużo dają pociechy i podnoszą na dół. Powiem tak, panie pośle, byle kogo Pan Bóg nie doświadcza, ale przejdźmy już do konkretów, bo mam tutaj dla pana kilka ostrych, takich ważnych pytań. Bardzo proszę. Z prośbą o pana diagnozę. No, mamy do czynienia od kilku dni z niebywałą inwazją, można powiedzieć, zalewem w każdym razie bez wątpienia młodych Ukraińców, którzy w wieku 18-22 dostali, że tak powiem, wolną rękę od prezydenta Zełenskiego i mogą sobie spokojnie do Polski przyjechać, a nawet tutaj zagospodarować się. Jaki jest sens pana zdaniem tego działania? Ja pytam wielu ludzi, wielu moich gości, bo jest to działalność pana prezydenta Zełenskiego niezwykła, przyzna pan. No i pozbywanie się najwspanialszej, najbardziej obiecującej, tak, młodzieży, crème de la crème, młodzieży siły narodu. Można by tu dużo na ten temat mówić.
A pana zdaniem, dlaczego to zrobiono i pana zdaniem, no jak to wpłynie na sytuację w naszym kraju? Chodzi tutaj o młodzież w wieku przedpoborowym. Oni tam wcześniej byli zamknięci jak w klatce. No a teraz Kijów zmienia swoją politykę. Wolno im opuszczać kraj, a raz opuściwszy, wolno im też, co ciekawe, a wcześniej możliwe nie było, nabywać obywatelstwo, na przykład polskie. To parlament kijowski w tym roku przegłosował. Wcześniej nie było wolno, a teraz jest no, jakby zachęta do tego, żeby Ukraińcy, którzy są poza granicami aktualnego państwa kijowskiego, żeby poczuli się bezpieczniej i swobodniej. Pytanie, czy my możemy się czuć bezpieczniej? No, ja muszę powiedzieć tak, czy i jakie jest natężenie tego ruchu, to jest rzecz, którą jeszcze staramy się ustalić naszymi skromnymi siłami. Okręgi nasze przygraniczne, mam na myśli, używając liczby mnogiej, mam na myśli Konfederację Korony Polskiej, próbują to jakoś wyrywkowo badać i sądować, bo są rozbieżne opinie i oczywiście władza zaprzecza i mówi, jeśli że to mogę, jest... jeśli mogę, panie tak. pośle, w tym momencie dopowiedzieć, no to mamy oficjalne dane. Według strony rządowej to było pierwszego dnia 12 000 osób, młodych ludzi, a w pierwszym tygodniu, bo ten pierwszy tydzień od wydania decyzji przez Zełenskiego już minął, to było około 50 000 młodych ludzi, którzy tu napłynęli, więc jest to bardzo poważna liczba. Zważywszy swobodę, z jaką poruszają się oni, zachowują się w polskiej przestrzeni publicznej i zważywszy, że w niektórych miejscach po prostu mówić o zdominowaniu polskiej przestrzeni publicznej, oczywiście pod kuratelą władz warszawskich, zdominowaniu polskiej przestrzeni publicznej przez Ukraińców, śpiewy, ich tańce, ich emblematy, podczas kiedy Polacy oczywiście, no, ich przejawy patriotyzmu bardzo często natrafiają wręcz na represje, jeśli nie na reglamentację. Więc zważywszy to, no, to samo w sobie musi wywoływać niepokój, ale ja powiem o tym, co mnie najbardziej niepokoi. Mnie najbardziej niepokoi perspektywa prowokacji. Mnie najbardziej niepokoi to, że wśród tych nastu, a potem kilkudziesięciu tysięcy kadr podesłanych nam, no tak trzeba powiedzieć, bo to jest polityka państwa przez aktualny reżim kijowski, mogą znajdować się ludzie doświadczeni, może doświadczeni nawet bojowo, może nawet umocowani służbowo. No i mówiąc krótko, obawiam się, że w tym tłumie mogą znajdować się ludzie realizujący tutaj jakieś misje i mający podjąć jakieś działania. I w tym kontekście muszę powiedzieć, że z najwyższym niepokojem przyjmuję komunikat rządu o zamknięciu granicy z Białorusią, co ma nastąpić we czwartek. Sądzę, że kontekst szerszy, międzynarodowy uzasadnia twierdzenie, że są zainteresowani, są na tym świecie i na wschodzie, i na zachodzie ludzie żywo zainteresowani przedłużaniem, kontynuowaniem w nieskończoność wojny ukraińskiej. No i teraz, ponieważ Ukraina jednak w znacznym stopniu wyczerpała swoje rezerwy, możliwości, ponieważ Polska, mimo że tutaj też chętnych nie brakowało, w tę wojnę na Ukrainie nie została wepchnięta bezpośrednio, no to nie zdziwiłbym się, gdyby jacyś źli ludzie wykombinowali, że nie kijem go to pałką i że trzeba rozpalić granicę polsko-białoruską. Być może na przykład wykorzystując polskie terytorium do prowokacji
która będzie odebrana przez reżim miński jako akt wojenny i spotka się z jakimś przeciwdziałaniem, z jakimś odwetem. To byłoby największą tragedią, gdyby, no cóż, wrogie przejęcie państwa polskiego przez agentów i interesariuszy różnych mocarstw ościennych i wschodu i zachodu, i nie tylko ościennych, także dalszych, gdyby to miało doprowadzić do wykorzystywania polskiego terytorium jako bazy do działań prowokatorskich, które mogą służyć eskalacji wojny. Pamiętajmy, że Mińsk ze strony Moskwy był popychany do tego, żeby w tę wojnę się bardziej zaangażować. Ze strony Moskwy były oczekiwania, że Mińsk stanie się po prostu koalicyjną stroną wojującą, że wystąpi wprost jako aliant Moskwy. No i oczywiście Mińsk wystąpił w tym sensie, że udostępnił w ramach Zbiru, czyli Zjednoczonej Białorusi i Rosji. Związku Białorusi i Rosji, tak. Związku Białorusi i Rosji, tak. To jest nomen omen, prawda, przejęzyczenie, które można powiedzieć odzwierciedla prawdę o rzeczywistości, dlatego że tam tymczasem właśnie następują procesy nie tylko związkowe, ale też niestety zjednoczeniowe. To znaczy, mimo że prezydent Łukaszenka opierał się przez lata i przez dekady, spowalniał ten proces i wykorzystywał preteksty do tego, żeby podpisawszy z Rosją pewne umowy, żeby niekoniecznie spieszyć się z wprowadzaniem ich w życie. No niestety teraz wzięty w kleszcze, niestety od czasu, kiedy rząd Mateusza Morawieckiego podjął Bóg wie na czyje konkretnie zlecenie, podjął się roli podżegacza wojennego w regionie i została zorganizowana ta nagonka, prawda? Oczywiście nie bez dania racji, nie bez przyczyn w postaci tego naporu na polską granicę, uchodźcy, nachodźcy, prawda? No ale bądź co bądź, to myśmy zainstalowali w Warszawie panią Ciechanowską, agentkę anglosaską czy marsjańską, dali Bóg, nie wiem ściśle, no ale przecież to jest oczywiste, że promowanie tej pani jako prawowitej władzy głowy państwa ukraińskiego, no to jest jakaś operetka, no ale operetka farsa może się przerodzić w tragifarsę, jeżeli aktywni na naszym terenie, także na Litwie, ci białoruscy, no trzeba to powiedzieć, prowokatorzy, uzurpatorzy, którzy się podają za prawowitą władzę białoruską, jeśli mieliby oni na przykład przy wsparciu, tu wracam do poprzedniego akapitu, przy wsparciu kadr dostarczonych przez Zełeńskiego, mieliby dokonać jakiejś prowokacji, która się skrupi na Polakach. To była tragedia, dlatego że przy wszystkich, dopowiem i postaram się pokrótce, przy wszystkich realnych problemach, konfliktach i generalnie przy braku serdeczności w stosunkach polsko-białoruskich, tak, to tak mówię bardzo oględnie, naprawdę nie ma żadnych geostrategicznych, gospodarczych, etnicznych, historycznych, politycznych, geopolitycznych względów, dla których Polska i Białoruś miałyby stać się stronami wzajemnie wojującymi. Polski naród na pewno nie ma w tym żadnego interesu, nie ma żadnej po temu przyczyny. Zapobiegajmy tej tragedii, póki ona się jeszcze nie wydarzy. I było pewne wołanie, pewien znak, który bardzo uprawdopodobnia pana tezę. Otóż mówię o sygnale i zaproszeniu ze strony Mińska do rozmów, zaproszeniu dla polskiego rządu. Myśmy to zaproszenie odrzucili, z tego co wiemy, ustami ministra Sikorskiego, a przecież, no i właśnie,
Z No, jakiegoś minister powodu w Sikorski... tym czasie takie wołanie, taka prośba o komunikację i początek poważniejszych rozmów ze strony Mińska była. Och, i szereg razy, a Sikorski ma tutaj wielkie zdradzieckie zasługi, w cudzysłowie. No, on już w 2007 roku, to oczywiście było w życiu, w innym świecie, 20 prawie lat temu, ale Sikorski jako minister spraw zagranicznych wówczas epizodycznie no, odrzucał takie skonkretyzowane propozycje. Mam na myśli propozycje wydelegowania przez PAIS, Państwową Agencję Inwestycji Zagranicznych, podlegającą wtedy MSZ-owi, delegata do spraw prywatyzacji na Białorusi. No, to było tak jawnie sprzeczne z polskim interesem. Nie będę tego teraz rozwijał, więc w rękach takich ludzi jak Sikorski, jak Kosiniak z Kamyszem, z plecakiem ucieczkowym, jak wreszcie Tusk i cała ta reszta partii pruskiej, amerykańskiej, żydowskiej w Polsce, no gotowi są, jak widzimy, wszystko sprzedać, wszystko zmarnować. Powtarzam, byłaby to wielka tragedia. I jeszcze dopowiem, powiedziałem, że są zainteresowani, żeby eskalować. No przecież Amerykanie prowadzą dialog z Mińskiem. Przecież Amerykanie wkrótce wysłać mają jakąś poważną delegację. Nawet w pewnym momencie mówiło się o jakiejś wizycie urzędującego prezydenta Donalda Trumpa w Mińsku, prawda? Co było jakąś taką no, niesłychaną roszadą tutaj w stosunkach środkowoeuropejskich. Nie wiem, czy Donald Trump rzeczywiście się tu wybiera, czy dalej będzie to obsługiwał no, nie wiem, swoim tutaj specjalnym delegatem Keithem Kellogiem, czy wreszcie może sekretarz stanu, czy wiceprezydent nosi się z złożenia takiej wizyty, to w każdym razie jest niewykluczone. Tam w Stanach Zjednoczonych wydaje się w aktualnej ekipie mocne i rzeczywiste dążenie do tego, żeby deeskalować, a nie eskalować. I teraz zważywszy, znowu postaram się krótko, zważywszy, że tam w Stanach Zjednoczonych widzimy, że trwa zmaganie w samym łonie administracji i armii amerykańskiej. To znaczy, że życzenia Donalda Trumpa ewentualne nie stają się rozkazem tak łatwo. Widzieliśmy przesłuchanie sekretarza Kennedy'ego ostatnio, prawda, w kongresie. Otóż ponieważ tam trwa ta walka, to jest na pewno dużo chętnych, dajmy na to pani Victoria Nuland z jej Kaganem, reszta biegaczy wojennych, tych sponsorów i moderatorów, prawda, kijowskiego Majdanu sprzed kilkunastu lat. Ci podżegacze wojenni, oni są zainteresowani tym, żeby podstawić nogę Donaldowi Trumpowi, na przykład doprowadzając do eskalacji wojennej pomiędzy Polską i Białorusią. No i nie dopuśćmy do tego. Róbmy wszystko, żeby nie być po raz kolejny w naszych dziejach rozegranymi, wepchniętymi pod kosiarkę w jakiejś międzynarodowej prowokacji. I dodajmy tutaj, że prowadzimy wprost politykę proniemiecką i wprost prowadzimy też wojnę handlową z Białorusią. Takim ostatnim przykładem, nie wiem czy pan słyszał, jest wojna z rolnikami polskimi, bo wielu z nich kupiło traktory Bielarus. Kilka razy tańsze niż zagraniczne, o podobnych parametrach, produkowane w Białorusi. I nagle tysiącom, czy no
paru tysiącom, tak, rolników wręczono dokumenty, w których jest napisane, że muszą przestać użytkować swoje białoruskie traktory, Tak jest. bo z jakichś powodów one nie spełniają pewnych Bo one norm. nie spełniają normy europejskiej, a ja już przed laty, właśnie kilkunastu, mówiłem, panie redaktorze, mówiłem, dlaczego po polskich drogach jeżdżą ciężarówki MAN, a dlaczego nie MAS. Tak? Białoruś ma wiele do zaoferowania. Oni tam produkują rzeczy, których u nas nie ma. Oni mają energię atomową, panie redaktorze, którą my ciągle mamy mieć, ale jeszcze nie mamy. Ich armia ma na wyłączność środki dalekiego rozpoznania strategicznego, czyli satelitarnego, a my nie mamy, bo my jesteśmy klientami, lokajami, prawda? I w odróżnieniu od tego, co nam zbywa, czego nam zbywa, prawda, no bo tutaj na Ukrainie są te płody rolne, produkty przetworzone, to na Białorusi jest to, co nam jest potrzebne, czyli nawozy sztuczne, materiały budowlane, no i ta energia. To są bardzo ważne dla rolnictwa elementy, tanie i naprawdę no, na polskim rynku jest na to bardzo duży popyt i duże ciśnienie na zakup, no, które właśnie nie wykorzystujemy. No, nie wykorzystujemy, prowadzimy na kierunku wschodnim politykę na złość cioci i odmrozimy sobie uszy. Dokładnie prawda? tak jest. Tak. Ponieważ właśnie zostaliśmy wmontowani przez zdrajców, sprzedawczyków, zaprzańców i durniów w Warszawie, zostaliśmy wmontowani w rolę bezkrytycznego żyranta polityki i eurokołchozu, i Paktu Północnoatlantyckiego, i naszego, prawda, naszego suzerena amerykańskiego i po prostu Warszawa nie prowadzi suwerennej polityki. To, że pan redaktor wylicza te korzystne interesy, które moglibyśmy tam robić, no nie zrobimy ich, jeżeli się nie zmieni władza w Warszawie, bo tu niestety PiS-PO. Wszyscy powtarzają tę samą mantrę. Pan prezydent Nawrocki no naprawdę z jakichś przyczyn czuje się zniewolony, przymuszony, żeby w każde swoje wystąpienie o sprawach polityki zagranicznej wplatać jakąś tam antyputinowską mantrę, jakieś zaklęcia powtarzać. Ja zwracam uwagę na anachronizm tego. Już w Waszyngtonie, już w innych stolicach, już inne są treści na mieście. Już to nie jest takie proste i prostackie, a my będziemy do końca jako ostatni osłaniać znowu odwrót wielkiej armii Napoleona spod Moskwy. No w mojej rodzinie to mamy już przerobione, bo tam pradziad praszczur mojej mamy właśnie zasłużył się i pod Smoleńskiem, i pod Borodino dzielnie padł i umarł z ran w lazarecie moskiewskim w 1812 roku, prawda? To jest ten rok ów z pana Tadeusza i już to mamy zaliczone. Już naprawdę przestańmy uprawiać politykę ariergardy czy awangardy jakiejś wielkiej armii, czy to Napoleona, czy jakiegoś innego cesarza. Róbmy polską politykę, a polska polityka jest w tym, Polska, o tyle będzie Polska, o ile nikt nie będzie przeszkadzał polskiemu rolnikowi gospodarować tak, jak on chce, umie, potrafi najlepiej i w ramach tego gospodarowania kupi sobie taki traktor, na jaki będzie miał ochotę. Więc tutaj trzeba odrzucić zarówno te szkodliwe dogmaty właśnie tego alternatywizmu w stosunkach międzynarodowych, jak i oczywiście cały ten system norm eurokołchozowych. Ale czy aby nie jest za późno? Polexit. Panie pośle, ale czy aby nie jest za późno? Widzimy tutaj coraz bardziej plastycznie, jak zbankrutowała nasza polityka wschodnia proukraińska. Do czego ona doprowadziła? Polskie rolnictwo w tej chwili już ma niepowetowane straty, nieprzekraczalne już są problemy polskiego rolnictwa. Tym bardziej w obliczu podpisu, tak właśnie, umowy Mercosur.
Ja nagrałem osobiście komentarz, ale nie wynikający tylko z moich doświadczeń, ale z rozmów z setkami rolników, których mam wokół siebie, sam parając się tą aktywnością, to już jest koniec. Panie pośle, to już jest koniec i w tym kontekście no, maski opadają. Też jeszcze chcę pana zagadnąć, zanim przejdę do finału moich pytań, to jeszcze chcę pana zagadnąć o te rewelacje, które słyszymy z ust pana prezydenta Dudy, który potwierdza swoją, swoją bezradność, swoją indolencję polityczną. To jest naprawdę półgębkiem, niby to na serio, niby to żartem, ale potwierdzając wszystkie te tragiczne swoje rozmowy z Zełenskim, wszystkie te swoje niemądre decyzje, które doprowadziły do, tak jak już powiedziałem, bankructwa polityki proukraińskiej i tego, co dzisiaj mamy. Prezydent Duda po prostu już pomijając, spuszczając zasłonę miłosierdzia na jego osobiste deficyty, które on ujawnia po raz kolejny w tych nagraniach, potwierdza prowokatorską rolę, prowokatorską intencję Zełeńskiego. To była prowokacja nie wąska. I to mówi właśnie Andrzej Duda, świadek epoki i jednocześnie aktor, marionetka w tym teatrzyku. Zełeński i jego ludzie robili wszystko, żeby wepchnąć Polskę w wojnę. Wszystko, żeby uczynić z nas stronę bezpośrednio wojującą. Ale pan słyszał ten dialog? Pan słyszał ten dialog? Redaktor się go pyta, ale czy pan wie, że to była ukraińska rakieta? Tak, wiem. Tak. Czy pan wie, że on pana oszukał? Tak, wiem. I widzi pan, panie redaktorze, w tym kontekście można powiedzieć już Bóg z Dudą. To już jest prezydent były, ale czyż nie jest smutne i tragiczne podtrzymywanie przez nowego prezydenta Nawrockiego bezalternatywnych zobowiązań wspierania Ukrainy w sensie aktualnego reżimu kijowskiego. Czyż nie jest tragiczne, że Polacy mają dalej płacić na Starlinki dla Zełenskiego ale zaraz, jest weto, jest szczęściem weto pana prezydenta Nawrockiego względem ustawy, która zakładała to dofinansowanie także do 800+ dla Ukraińców. Nie, panie redaktorze, to weto dotyczy właśnie kosmetyki spraw wewnętrznych, bo niestety to jest kosmetyka, bo tutaj nie mówi się po prostu o odwróceniu procesu ukrainizacji, który został zainicjowany przez władze warszawskie 3 lata temu, tylko mówi się kosmetycznie o tym, że mają to 800+ brać ci, którzy niech się postarają, żeby mieć gdzie pracować. To jest naprawdę, to jest w najlepszym wypadku, nazwijmy to, kompromisowym rozwiązaniem, które absolutnie, można powiedzieć, nie uleczy tej choroby, jaką manifestacje rozwydawców na rynku w Krakowie i na Placu Zamkowym w Warszawie. To weto Karola Nawrockiego jest przereklamowane w tej mierze. A druga rzecz, że to weto nie dotyczy Starlinków Ilona Muska dla armii ukraińskiej. To nie dotyczy dalszego ekspediowania z Polski sił, środków, zasobów. Przecież my płacimy, obsługujemy kredyty przez nich zaciągnięte. I mamy obsługiwać. I tego weto Karola Nawrockiego nie dotyczy. Pan prezydent Duda z dumą mówi o 5% PKB przeznaczanych na Ukrainę. Z dumą o tym to jest rzecz, która powinna go kwalifikować przed Trybunał Stanu i pluton egzekucyjny, panie redaktorze. I każdego, kto tę politykę kontynuuje. 5% PKB. Jeszcze raz chciałbym to zawęzić do po prostu prostej, krótkiej, telegraficznej diagnozy i zarazem stanowiska politycznego. Ja stwierdzam, nie ma w polskim prawie podstawy do tego, żeby wydać złotówkę. 5 groszy, a co dopiero 5 miliardów, żeby
polskiego budżetu, z podatków polskich obywateli na niepolskie sprawy. Po prostu rząd warszawski nie ma takich prerogatyw. Prezydent belwederski nie ma takiego prawa. Nie ma takiego prawa. Każde działanie musi mieć podstawę prawną. Uważam, że jest to zbrodnicze z uwagi na skalę, przekroczenie kompetencji, przekroczenie, a jednocześnie niedopełnianie obowiązków przez tych, którzy nie działają w polskim interesie w tej sprawie, żeby to powściągnąć. Ale o jednej rzeczy nie chcę jeszcze zapomnieć w tym kontekście międzynarodowym, czy to się znalazło na radarach szanownej redakcji, doniesienia, których ja nie mam bezpośredniego źródłowego potwierdzenia, no ale one dochodzą z tylu różnych stron, że z uwagi na nasze doświadczenie historyczne, bym ich nie lekceważył, o tym, że w Baku rozmawiają Niemcy z Rosjanami, że w Baku trwają rozmowy rosyjsko-niemieckie, no bo właśnie poważni ludzie, państwa poważne, duzi gracze nie kontentują się rolami marionetek w teatrzyku imperialnym, tylko tworzą własną politykę. Więc co? My teraz w Warszawie będziemy dalej bezalternatywnie potępiać, prawda, kogo trzeba, odcinać sobie możliwości kupienia traktora czy czegoś więcej. Będziemy się zadłużać do końca świata, do ostatniego pokolenia polskiego, prawdziwego ostatniego pokolenia, na, nie wiem, kolejne Abramsy, tak, zamiast budować własne drony, bo pole walki się już kompletnie zmieniło i będziemy czekać, co łaskawie nam objawią starsi i mądrzejsi, jak się już Niemcy z Rosjanami dogadają, jak już Amerykanie pojadą do Białorusinów i wszystko ponad naszymi głowami zostanie dogadane i wtedy nam powiedzą ewentualnie, jaką lokajską rolę mamy do odegrania. No to jest tragiczne. Baku jest nieprzypadkowym miejscem owego dialogu niemiecko-rosyjskiego, jak poprawiał Cezary Baryka, Baku, prawda? Bo to jest też stolica ropy w Azji Średniej. Och, tak. I tutaj my, którzy jeszcze głośniej mówimy o tym i ze wstrętem odrzucamy rosyjską ropę, nie mamy świadomości, że nasi zachodni sąsiedzi, namawiający nas do tak zwanej koalicji chętnych, a i w niej będący, nie wiem, czy to dla pozoru, czy to dla jakichś innych fruktów, no ale to oni właśnie te najlepsze deale w tak zwanym międzyczasie sobie organizują. Ale no, panie redaktorze, to jest klasyka gatunku. Przecież pan pamięta, że wojna o konstytucję 3 maja w końcu XVIII wieku została przez nas stoczona bez sukcesu po tym, jak nas Prusacy wystawili i zachęcili do tego, żeby takie reformy piękne przeprowadzić, żeby Rosja interweniowała, prawda? To Prusacy nas popchnęli pod ten walec i nie jeden raz w historii ponad naszymi głowami były dogadywane przez Ribbentropa z Mołotowem, przez Stalina z Hitlerem per procura, które się kończyły tragicznie. Oczywiście, panie pośle, klasyka gatunku, ale właśnie finalizując naszą rozmowę, zmierzając do pewnej puenty, mamy już naprawdę przekroczone wszystkie możliwe granice. Granicę ostrożnościową migracji. Ponad 4 miliony Ukraińców tutaj przebywa i wręcz my budujemy tą gettoizację, budujemy w nich taką potrzebę braku asymilacji poprzez edukację osobną, poprzez specjalne przywileje, poprzez różne... Ustawy o języku polskim w eksponowaniu napisów w obcym języku, w obcym alfabecie, bez tłumaczenia na polski. Na lotnisku okęckim, z którego korzystam z konieczności systematycznie, piszą takie billboardy w zagranicznym języku. Polak nie ma obowiązku znać tego języka. Więc jak pan mówi gettoizacja, to jest spychanie Polaków do getta. Też prawda. Szczególnie na dworcu autobusowym Polak ma trudności z pójściem we właściwą stronę, bo, tak jest. bo wszystko jest opisane po rosyjsku. Ale już
te wszystkie progi. Polskie rolnictwo już jest po drugiej stronie. Z tego już polscy rolnicy przez dekady się nie wydobędą. Ja mam do pana pytanie. Deficyt budżetowy, to deficyt już, gdyby, ale jednym zdaniem, panie redaktorze, jednym zdaniem, gdyby ktoś doprowadził swoją firmę do takiego stanu, to by stawał przed sądem tam zaprowadzony prokuratora pod zarzutem działania na szkodę firmy, a gdyby jakieś miasto miało tak przekroczony te granice 50%, my mamy 60% już w tej chwili, prawda, długu, obciążenia naszego budżetu, no to zarząd komisaryczny. Więc ja to ujmę w ten sposób, że Polska, która się tak rządzi, która się tak sądzi, która się tak prowadzi, zostanie objęta, już została, zarządem komisarycznym. Tak, starszych i za długi, i mądrzejszych. Tak jak greckie wyspy, tak sobie Niemcy Wolin wezmą. Dokładnie. Prawda? Dokładnie. Tak. Ale to ja się śmieję, ale to jest naprawdę prawdopodobny scenariusz. I puentując, panie pośle, larum grają. Ja się pytam, no co w takiej sytuacji, kiedy Konfederacja, wielka nadzieja polskiej prawicy, jest w takiej oto sytuacji, że pan Mencen nie głosuje w sprawie tej ustawy proukraińskiej za jej odrzuceniem, że pani Zajączkowska na forum Europarlamentu mówi tylko w swoim wystąpieniu, które mnie przeraziło, bo z jednej strony było antyukraińskie czy realistyczne, ale z drugiej strony mówi tylko o 1 milionie Ukraińców. No to są takie, że zbliżanie się do tej głównej narracji, prawda, że nie ma nadziei ani w Konfederacji na nic konkretnego. Na szczęście. I teraz się pana pytam, co robić? Na szczęście jest Konfederacja Korony Polskiej, szanowny panie redaktorze. Ale czy nie uważa pan, że sprawa doszła już do 3. szeregu i dziś mamy do czynienia już z finis Polonia i takim momentem, że coś trzeba zrobić już radykalnie, patrząc na te wszystkie rzeczy, o których panie redaktorze, spokojnie. Dlatego, panie redaktorze, mówię to z jednej strony z dumą, a z drugiej strony ze smutkiem. Konfederacja Korony Polskiej, moja partia, jedyną na scenie politycznej formacją, która sprawy kluczowe stawia jasno. Nie niuansuje, nie dzieli głosa na czworo. Problemem nie jest nielegalna imigracja, problemem jest imigracja w ogóle. Jeżeli państwo, czy to z własnej nieprzymuszonej woli rządzących, czy to poprzez implementację narzuconych norm traktatów, paktów eurokołchozowych, państwo nasze ma zapewniać wikt i opierunek. No jeżeli za rok, za rok w czerwcu, jeśli tego nie powstrzymamy, wejdzie pakt migracyjny europejski, czy pan to opowiedział swoim słuchaczom, że każdy przybysz z egzotycznego kraju, którego zechcą łaskawie nam tutaj podesłać Niemcy, będzie musiał być uposażony i na przykład zakwaterowany godnie. Czy jest jakieś prawo w Polsce o tym, że każdemu Polakowi należy się godne mieszkanie, zakwaterowanie? Nie ma takiego prawa i ja się go nie dopominam, bo po prostu jak sobie pościelę, się wyśpisz. Ale uchodźcy, nachodźcy, subsaharyjscy inżynierowie z nożami w zębach mają mocą eurokołchozowego dyktatu być u nas zadbani, prawda, i odpowiednio dofinansowani. No to jest skandal. My, Konfederacja Korony Polskiej, jedyni o tym mówimy, jedyni mówimy polexit. Nie da się wynegocjować pomyślności Polski tu w eurokołchozie. To jeżeli ktoś myśli, że można zbudować tam jakąś nową większość, która odrzuci na przykład Mercosur, nie będzie takich rzeczy. Wszystko zostało już tu sprzedane, przybite i my tu jesteśmy po prostu łupem, tak? Łupem. Polskie rolnictwo ma zniknąć, polskie gospodarstwo rodzinne ma zniknąć, ma zostać może gdzieś na
jakiegoś skansenu, rezerwatu dla Indian środkowoeuropejskich. My mówimy polexit. Trzeba po prostu wypowiedzieć szkodliwe i to zbrodniczo szkodliwe, zdradziecko i głupio na naszą szkodę zawarte umowy międzynarodowe. Jesteśmy też jedyną partią, która mówi, że nie chce i nie godzi się prowadzić Polaków na wojnę. Nie chcemy iść na wojnę, nie chcemy, żeby nie nasze wojny przedstawiano nam jako nasz wielki interes i moralny obowiązek. Dlatego notabene 21 tak, w Warszawie będzie kolejna manifestacja Polska za pokojem. Kolejna, kiedy wszyscy dogmatycznie powtarzali właśnie tę mantrę, którą i teraz niestety się powtarza, o bezalternatywności wspierania reżimu kijowskiego w konfrontacji z reżimem moskiewskim, to myśmy mówili nie, to nie nasza wojna, w tym sensie, że nie zgadzamy się, bo prawo nam na to nie pozwala, żeby wydawać polskie pieniądze na niepolskie sprawy. Jesteśmy jedyną formacją, która o tych sprawach w jasny sposób mówi. No i dlatego polecam Państwa szczególnej uwadze Konfederację Korony Polskiej. Jeśli chcecie, żeby to była Polska, a nie land eurokołchozowy, nie jakaś masa upadłościowa po post-PRL-u, nie jakiś stan czy bantustan anglosaski, nie Ukropol i nie Ukropolin. Ja zawsze pana pytam o jedno, chyba w każdym wywiadzie. Wierzy pan, że jeszcze coś w Polakach się obudzi? Wierzy pan w to, że dojdą do władzy polscy patrioci? Nie mam wątpliwości co do tego, ale panie redaktorze, myślę, ważny warunek, który trzeba spełnić, trzeba sobie po prostu przestać wmawiać, że wszyscy, którzy tu mieszkają, gadają z mównicy sejmowej czy z telewizora. Wszyscy, którzy rządzą, sądzą, że oni wszyscy są Polakami. Bo uwaga, nie są. Dziedzice reżimów, które Polakami zarządzały, pomiatały i Polaków niszczyły, eksterminowały. Ci dziedzice nie są Polakami, bo uwaga, nigdy nie chcieli, dziś nie chcą być. Oni chcą być obywatelami świata, chcą być eurokołchoźnikami lojalnymi, chcą być jak Andrzej Duda parę lat temu, prawda, chcą być uwaga, gospodarzami jakiegoś Ukropolu, Ukropolinu. No trzeba po prostu się z tym pogodzić, że nie wszyscy tu są Polakami, bo nie wszyscy chcą nimi być. I wtedy, jak przestaniemy się zbytecznie łudzić, i powiemy sobie jasno, tak, tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają złe, wrogie wobec nas intencje, no to zaczniemy dbać o nasze bezpieczeństwo, zaczniemy bardziej dbać o nasze pieniądze. No to jest, panie redaktorze, tak jak z naszymi pieniędzmi, z tym budżetem. No, niech się nie dziwi, że bankrutuje i biednieje ktoś, kto powierza swoje pieniądze złodziejom, tak, malwersantom. To niech się potem nie dziwi, że oni źle tymi pieniędzmi gospodarują ze swoją, ale nie naszą korzyścią. To tak jak Pinokio spotykający na drodze lisa i kota, prawda? I oni właśnie rabują go, pozbawiają ostatniego grosza przy duszy i jeszcze przyprawiają śmierć nagłą. I Pinokio, cudem wyratowany, spotyka tego samego lisa i kota znowu na swojej drodze i rzuca im się w objęcia, bo sądzi, że to są jego serdeczni przyjaciele. Nie, jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem, nie będą nam braćmi ani Żydzi, ani Anglosasi. A z Moskalami, Białorusinami kochajmy się, ale tak z osobna. Ale tak z osobna. I tutaj dobra wiadomość, bo oni wcale nie myślą się z nami jednoczyć, wcale nie myślą z nami tworzyć, wie pan, jakichś nowych związków sowieckich,
czy innych tworów, natomiast mają zdrowy dystans do świata i warto, żebyśmy i my taki dystans i na kierunku wschodnim, i na kierunku zachodnim przejawili i żebyśmy nie dali się więcej rżnąć na kasie, to znaczy, żebyśmy po prostu nie dali się przyprawiać, jak to się mówi, o zyski utracone, żebyśmy po prostu nie pozwolili udaremniać robienia przez Polskę dobrych interesów. To jest najważniejsze, bo kto nie ma własnych pieniędzy, ten musi pożyczyć, a kto pożyczył, ten już nie jest panem własnego losu. I dlatego najlepszym hasłem chyba na zbliżający się Marsz Niepodległości będzie Polska dla Polaków. Ja bym tak obstawiał w tym roku. O, jak będzie, nie wiemy, natomiast... To jest jedno z haseł, które konsekwentnie podnosimy. Szliśmy, nie pamiętam już ile lat temu, z banerem, który zresztą wiernie służy też na innych demonstracjach, Polexit. Szliśmy też z banerem o treści Stop usraelizacji polskiej racji stanu. Stop banderyzacji i stop usraelizacji. No to oczywiście jest ta hybryda językowa Izrael i Stany Zjednoczone, US. Ważna rzecz, że no, panie redaktorze, trwa ludobójstwo w Gazie, a my dalej utrzymujemy stosunki z terrorystycznym państwem żydowskim położonym w Palestynie na wysokim, zaszczytnym szczeblu ambasadorskim. To się powinno skończyć z dnia na dzień. Musimy kończyć. Ja wrzucam kolejne do naszej rozmowy jeszcze elementy, bo wiem, że w mediach społecznościowych wiele tysięcy ludzi zobaczy ją i dlatego jeszcze chcę coś powiedzieć jeszcze. Ja panu bardzo już dziękuję, panie pośle. Życzę siły panu i zdrowia i przypominam państwu jeszcze na koniec, że to, że Polska była i pierwsza Rzeczpospolita i druga Rzeczpospolita wielonarodowa, to wcale nie był atut. To była jedna z przyczyn upadku obu Rzeczypospolitych i obyśmy się na błędach nauczyli i byli mądrzy także przed szkodą. Bardzo panu jeszcze raz dziękuję, a państwa bardzo proszę o wsparcie tego kanału w mediach społecznościowych. Tutaj pod plikiem znajdziecie adres Buy Coffee. Jeśli zgadzacie się, jeśli popieracie nasz przekaz, to co proponujemy, wesprzyjcie choćby groszem, bardzo nam się przyda. I zostańcie z naszym kanałem. Piotr Barełkowski. Bardzo wam dziękuję.